Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Tym razem idziemy mocno w tematykę garażową, a najlepsze jest to, że będziemy robić mój garaż. Bardzo mnie to cieszy, ale zobaczcie, co zrobimy i jak będzie wyglądać ta metamorfoza. Garaż to wiadomo, niby miejsce dla auta, ale tak naprawdę zazwyczaj to nasza druga piwnica. W garażach można znaleźć dosłownie wszystko i nie inaczej jest w moim przypadku. Lata zbierania tzw. przydasiów i nieudane próby ogarnięcia całego tego bajzu spowodowały, że moje auto ledwo się tutaj mieści. No ale na szczęście panowie pomogą mi ogarnąć cały ten chaos i stworzymy razem zacne miejsce dla mojego Forda Capri. Ja nie będę wnikał w ich plany, ale poprosiłem, aby zachowali moje tablice z rajdów. A jak to wyjdzie? No cóż, zaraz się przekonamy. Oczywiście po wywaleniu zbędnego badziewia sztaby posprzątałem wszystko, a teraz czas na podstawę, czyli na grunt. A więc co? Biorę się za gruntowanie. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Oczyszczone miejsca gruntuję za pomocą dużego i szerokiego pędzla. Może też być wałek. Gdy całość wyschnie, czas na szpachlowanie większych ubytków, ponieważ jest tu naprawdę sporo miejsc, które wymagają załatania. Na koniec wszystko szlifuję i jeszcze raz pokrywam gruntem. Czas na chwilę przerwy i biorę się za malowanie. Uwaga, sufit będzie czarny. Brzmi troszkę mrocznie, ale spokojnie, mam na to plan. Nie ma tu specjalnej filozofii. Wałeczkiem na wcześniej загruntowany sufit nakładam farbę, a w miejscach, gdzie występują małe wżerki, po prostu nakładam więcej koloru czarnego. Ja garażu używam cały rok i potrzebuję ocieplić bramę, aby w zimie nie ciągnęło od niej chłodem. Znalazłem fajne rozwiązanie, łatwe w użyciu i nie wymagające żadnych specjalnych umiejętności. Użyję polinoru, który łatwo się nakłada i który łatwo przyczepia się do różnych powierzchni. Taka izolacja zastępuje grubą warstwę styropianu, a dodatkowo uniknę mostków termicznych, przez które ucieka ciepło. A teraz zobaczcie, jak to zrobić. Najpierw trzeba przygotować bramę. Dlatego demontuję zamek, odtłuszczam całą powierzchnię i elementy, których nie będę pokrywał pianką, zabezpieczam taśmą. Puszkę przykręcam do pistoletu i nabijam dyszę aż do kliknięcia. Pamiętajcie, aby odpowiednio ją ustawić. Jestem już ubrany i gotowy do pracy. Wywalę Arciego, wstrząsnę puszką i biorę się do roboty. Piankę nanoszę w odległości około 30-45 cm przy maksymalnej przepustowości pistoletu. Kiedy cała brama jest już pokryta pianką, spryskuję całość specjalnym preparatem, dzięki czemu pianka stanie się niepalna. Trzeba to zrobić maksymalnie do 5 minut od nałożenia pianki. Kiedy całość zaschnie, czyli po około 40 minutach, wszystko jest gotowe. Jednak ja dodatkowo zabezpieczam tą izolację przed promieniami UV za pomocą płyty ze spienionego PCV. No i proszę, brama jest gotowa i teraz będzie świetnie zabezpieczać przed zimnem. Było trochę pracy, ale jak to mówią, lepiej zrobić raz, a dobrze. Sufit już suchutki, brama ocieplona, więc czas na ściany. Pomyślałem sobie, że do czarnego idealnie będzie pasował biały, no i delikatny szary. A wszystko wykończone czerwonym, lekkim akcentem. A więc co? Dalej do roboty! Po raz kolejny leci wałek w dłoń i jazda. Biały na górze, szary na dole, a po środku, jak wcześniej obiecywałem, czerwoniutkie 3 pasy. Gdy całość wyschnie, dokładnie odkurzam podłogę, po czym pędzlem nakładam podkład. Czas na farbę chlorokauczukową, która oczywiście jest w kolorze czerwonym. Co najważniejsze, stworzy odporną warstwę, a do tego super sprawdzi się w garażu. No muszę uczciwie przyznać, że jeżeli chodzi o Arciego, to jest mistrzem pędzla i wałka. No a co najważniejsze, ma jeszcze przy tym całkiem niezłą wizję. Ale ja zabieram się od razu za tylnią ścianę, bo nie wyobrażam sobie, żeby w garażu nie było małego warsztacika, gdzie można pomajsterkować. Zatem nie traćmy czasu na gadanie, tylko zabierajmy się ostro do roboty. Zacznijmy od wiercenia. Na każdą deskę robię po 5 otworów i wkładam w nie kołki. Następnie mocuję deski. Użyłem do tego kołków szybkiego montażu. Deski są już solidnie przymocowane do ściany i mógłbym do nich już montować płyty, które sobie zaplanowałem. No ale zanim to zrobię, dodam mały smaczek w postaci taśmy LED. Taśmę LED mocuję przy pomocy wkrętów, a następnie do ściany przykładam płyty i dokręcam je. Ściana już stoi, fajnie wygląda i myślę, że pasuje do tego wnętrza. No ale warsztatu jak nie było, tak dalej nie ma. Zatem teraz zabieram się za jego stworzenie. Na początku mocuję regał, który jest łatwy i szybki w montażu. Teraz czas na biurko z płyty OSB, do którego mocuję zawiasy. Następnie dołączam je do kantówki, którą przymocowałem do ściany. Całość będzie wisiała na łańcuchu, który mocuję do ściany i blatu.
Sami zobaczcie, regał jest już na swoim miejscu, biureczko rozkłada się, że aż miło, zatem nadszedł czas na kolejny element, czyli tablicę na narzędzia. Bierzmy się do roboty. Do ściany mocuję kantówki w pionie i dołączam do nich płyty OSB na zawiasie. Aby zrobić przyjemność sztabie, nad biurkiem mocuję jego tablicę z rajdów. Elektryka powoli powstaje i myślę, że niedługo rozświetlę ten garaż na maksa. Montujmy lampy. Lampy mocuję do sufitu, oczywiście na kołki. Niestety, ale jest to tak namieszane, że większość instalacji praktycznie nadaje się do tego, aby położyć ją na nowo, więc chciał nie chciał, muszę się tym zająć. Od teraz osobna linia idzie na oświetlenie, a druga na zasilanie do gniazdek. Dodatkowo mocuję lampkę nad biurkiem, która doświetli warsztat. Kable układam w peszlach i to by było na tyle. Ściana warsztatowa jest gotowa i już czeka na to, aby chłopacy się nią zajęli. Ja tymczasem udaję się na zasłużony odpoczynek. Ziomeczki, nie będę ukrywał, że wygląda to naprawdę dobrze. Co Primoż? W sumie panowie nie zostawili nam wiele do roboty. No, jest tu jakieś tam parę miejsc na jakieś dekoracje, no tutaj trzeba pewnie powypełniać co nieco. Słowo klucz. Dekoracje. Zadbamy? No tak, no, ozdobniki jakby robią tutaj najwięcej roboty, dodają takiego efektu finalnego, więc mi się wydaje, że powinniśmy to To zadbać. będzie dobry plan. Patrząc na ten garaż, pozwól mi proszę, bo mam pomysł, jeżeli chodzi o ścianę. Nie ma problemu. Dobra, ja zadbam o ścianę. W takim razie wezmę sobie tutaj ściankę za nami, bo ona chyba wymaga wypełnienia jakiegoś narzędziami, różnymi rzeczami, tak żeby było wszystko na swoim miejscu. No i gitarka. Robota rozplanowana. Do dzieła. Nie ma czasu. Tak jak powiedziałem, ściany wymagają wypełnienia, zatem biorę płytę OSB i wycinam z niej 4 takie same elementy. Do płyt przyklejam grafiki aut, które zamówiłem w drukarni w postaci naklejek. Jak widzieliście, o pomoc poprosiłem Abiego, ale nasze obrazki są już wyklejone i nie zostaje nic innego, jak zacząć przykręcać je na ściany. Wystarczy przymocować je do ścian przy pomocy kołków do szybkiego montażu i już całość wygląda o wiele lepiej. Jak widzicie, dosłownie kilkanaście minut pracy, a efekt myślę, że dość zacny. Całość zgrywa się kolorystycznie ze ścianami, a co najfajniejsze, sztaba, zapytany o to, jakie fury posiada w garażu, będzie mógł wymienić wszystkie marki z tych obrazów i nie będzie kłamał. Także wydaje mi się, że zadanie spełnione na 5. Pora na moją część, a konkretnie na uzupełnienie stworzonej przez Abiego tablicy w narzędziach. Wkręcam więc haczyki w płytę i zawieszam potrzebne rzeczy. Pomyślałem też, że fajnie byłoby wykonać z kantówki stoper pod koła, tak żeby zawsze było wiadomo, do którego miejsca można maksymalnie dojechać. Po oklejeniu kawałka drewna przymocowuję całość do podłoża. Ok, stoper jest gotowy, ale wiem też, że sztaba lubi czasem po zaparkowaniu energicznie wysiąść sobie z auta. Dlatego też, żeby zabezpieczyć drzwi jego samochodu, a przy okazji świeżo pomalowane ściany, zrobię takie proste odbojniki na ścianę. Do rurek PVC wkładam więc kawałek kantówki, przyklejam z wierzchu izolację piankową i mocuję wszystko do ściany. Garaż jest w końcu gotowy. No więc tak, sprawdziłem wszystko, co tutaj zostało zrobione w garażu i generalnie, no chyba tutaj zamieszkam. To, co tutaj zrobili chłopaki, to jest prawie jak święta, a dla mnie to jest najlepiej trafiony prezent świąteczny ever. Wszystko tutaj zostało zrobione lepiej niż myślałem. Podłoga, ściany, ocieplona brama, którą sam ocieplałem. Przypomnę, że to ja ocieplałem. Do tego jest jeszcze półki, regały, narzędzia, no i oczywiście jak poprosiłem o to, żeby zostały moje tablice z rajdów, także zostały. Jestem zachwycony, czuję się po prostu jak małe dziecko, które dostało tak dużo prezentów, że nie wie, co z nimi zrobić. No i przede wszystkim wielki szacunek do chłopaków, bardzo im dziękuję i pewnie będę im dziękował jeszcze bardzo długo, bo to, co tutaj zrobili, to jak teraz garaż wygląda po tej metamorfozie, jest niesamowite. Mimo że jestem facetem, to łezka się w oku kręci i wcale się tego nie wstydzę, bo tutaj jest po prostu cudnie. Są plakaty, są odbojniki, stopery, jest wszystko przemyślanie. Nawet podłoga jest pomalowana, gdzie ja jej po prostu nigdy nie malowałem. Wiadomo, że dla mnie to będzie jeden z najlepszych odcinków, bo to jest mój garaż, ale obiektywnie sami możecie ocenić, jak to wygląda i jak Wam się podoba. Ja jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy i bardzo, ale to bardzo dziękuję chłopakom za pomoc. A z Wami żegnam się i do następnego odcinka.